Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie Audi A6 C7 z 2015 roku 3.0 TDI, 272 konie, 310 tysięcy przebiegu. I na co auto do nas przyjechało? Słuchajcie, wycieki, problemy z filtrem cząstek stałych, czyli mamy zbyt duże nagromadzenie popiołu, uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego. Jak mówiłem, wszechobecne wycieki. Między głowicami mamy mokro. Leje się tutaj prawdopodobnie z wtryskiwaczy po kolektorze wydechowym, ale i prawdopodobnie będziemy zmieniali rozrząd. Ale zanim przystąpimy do tej całej naprawy i zanim wyjmiemy ten silnik z tego samochodu, chciałbym Wam coś pokazać. Jest to silnik CRTD o kodzie silnika silnik 3.0 TDI o kodzie silnika CRTD, czyli obarczony niskim ciśnieniem oleju. Mamy włączony zapłon. Auto na zgaszonym silniku pokazuje prawie 1 bar ciśnienia, czyli po odpaleniu samochodu warto też dodać, że silnik jest rozgrzany, olej mamy nagrzany. 1 bar od tej wartości, która tutaj nam się wyświetli, trzeba będzie odjąć i zaraz Wam pokażę, na jakim ciśnieniu ten silnik chodzi na wolnych obrotach. Auto odpalone, silnik rozgrzany już wcześniej. Chwilę poczekamy i zobaczcie, jakie mamy ciśnienie oleju. 2,08 bara minus 1 bar od tego, czyli niecałe 1 bara. Takie ciśnienie dla tej jednostki napędowej jest ciśnieniem za niskim i należy te ciśnienie oleju podnieść w sterowniku, co zrobimy. Ale zanim przystąpimy do całej naprawy tego samochodu, zdemontujemy filtr oleju i zobaczymy, czy nie ma wiórów. Jeżeli nie ma wiórów, podejmujemy naprawę. Jeżeli są, będziemy decyzję podejmowali razem z klientem. Silnik z A6 A6 C7 zdemontowany, CRTD. Jest już tam na żurawiu. Mamy zdjętą również skrzynię, zaraz Wam to wszystko pokażę. Co do demontażu silnika. Ja nie wyciągam silników z zawieszeniem, ale każdy ma prawo robić jak uważa. Dlaczego nie wyciągam? Wyjeżdżam silnikiem do przodu, przód jest zdemontowany i nie walczę z tym zawieszeniem. Nie mam później problemu z geometrią, z ustawieniem tego wszystkiego, ale oczywiście Wy możecie wykonywać tą pracę jak chcecie. Co do silnika. Silnik już wyjęty. Tutaj mamy skrzynię biegów. Już jest rozłączona z silnikiem. Silnik mamy na żurawiu. Teraz przewozimy go do mnie tam na stanowisko i zaczniemy go, słuchajcie, obierać z tego całego osprzętu, bo jest tego mnóstwo. Zdejmiemy instalację elektryczną, kolektor dolotowy, bardzo duży osiowy luz na turbinie. Mam nadzieję, że słychać jak puka. Takie zużycie na turbosprężarce dochodzi w momencie, do takiego zużycia dochodzi, kiedy mamy zapchany filtr cząstek stałych i jeździmy bardzo długo. I tak tutaj w tym przypadku jest z błędów. Filtr cząstek stałych, nagromadzenie zbyt duże popiołu, tak, i uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego. Także turbina, zobaczymy, czy pójdzie nowa. Wszystko zależy od inwestora, jak ja to mówię, i od budżetu. Zobaczymy, czy pójdzie nowa. Sprawdzimy również, jaki to jest koszt takiej nowej turbiny, czy zostanie zregenerowana. Tak? Także zabieramy go do mnie na stanowisko. Silnik mamy przewieziony już tutaj do mnie na stanowisko i jest cały czas rozbierany. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Niesamowite wycieki. Z każdej strony tak naprawdę się leje. Tak? Tu od przodu. Tutaj od przodu w tym silniku CRTD jest napęd pompy oleju, który również zostanie wymieniony razem z rozrządem. Ale co chciałem Wam jeszcze pokazać. Klient nam zgłaszał, że co było robione. Był wymieniany kolektor dolotowy, orzechowane kanały dolotowe, czyli zawory ssące, i to było wykonane, ale była również było uszczelniane między głowicami. Ta chłodnica oleju była demontowana, co prawda nie została założona nowa, została założona nowa uszczelka i nic to nie dało. Wydane 13 tysięcy, z tego co się orientuję.
razem z nowym kolektorem dolotowym, wydane 13 000 i tutaj, no zobaczcie, jest mokro nadal. Co prawda tutaj się nam wylało troszeczkę tego oleju, jak podnieśliśmy tą chłodnicę olejową, nie będę tego ukrywał, ale strasznie tutaj jest i tak brudno i mokro. Uszczelnienia tych silników na samochodzie to nic nie daje, słuchajcie. Co dalej? Mamy zdemontowaną turbinę, którą wyślemy do regeneracji, mam ją tam i zaraz Wam pokażę, jaki jest luz. Filtr cząstek stałych, sterownik silnika zgłaszał błąd, zbyt duże nagromadzenie popiołu, filtr do regeneracji oraz uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego, który również należy założyć oryginalny. Rozrząd z tyłu. Zaraz to wszystko tutaj rozkręcę. Skręcone wszystko na aluminiowych śrubach, standardowo, również wszechobecne zapocenia, także wycieki z każdej strony. Warto również dodać, że wymieniamy pokrywę zaworów, w której zawarta jest odma i tutaj przy takiej naprawie należy taką pokrywę z odmą wymienić na nową. I tu, jeżeli nie lało się tu spod tej uszczelki, gdzie jest wymiennik ciepła, tak ta chłodniczka, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że leci spod o-ringu pompy wysokiego ciśnienia i ten olej tutaj nam spływa i dalej mamy mokro, czyli pompa wysokiego ciśnienia do demontażu, do wymiany o-ring, przy okazji wymiany całego tego rozrządu. A teraz jak wygląda zużycie turbiny w momencie, gdy mamy zapchany filtr cząstek stałych, do czego dochodzi, gdy mamy zbyt duże ciśnienie w układzie wydechowym. Ulega uszkodzeniu turbina, dostaje luzu osiowego i tak tutaj w tym przypadku również jest. Również wycieki różnego rodzaju, ale zobaczcie, może będzie widać. Luz osiowy. Aż puka. Turbina powinna zostać założona nowa. Chcecie wiedzieć, ile kosztuje nowa turbosprężarka do Audi 3-litrowej? Po upustach oryginalna 9600 zł. Jeżeli chcielibyśmy zamówić gdzieś nową turbinę jakiegoś Garretta, jest to kwota 6000, a ile? 6500, tak? 6500 zł. My tą turbinę poddamy regeneracji także. Wysyłamy razem z filtrem cząstek stałych turbinę do regeneracji i zostanie to wszystko zregenerowane, a my bierzemy się za wymianę łańcuchów rozrządu i zaczyszczenie tutaj wszystkich części. Zobaczcie, ile elementów, ile części będzie potrzebne, ile uszczelek, ile uszczelniaczy będzie potrzebne, żeby ten silnik z powrotem, słuchajcie, poskładać. Niestety nie są to tanie naprawy. Jak zjadą wszystkie części oryginalne razem z rozrządem, pokażę Wam, ile to wszystko kosztowało. Zaczynamy powoli silnik od A6, przepraszam, składać. CRTD, wcześniej opowiadałem, co do tej pory już zostało zrobione. Nie było czasu ogólnie na nagrywanie, także musicie uwierzyć na słowo. Zresztą to będzie widać. Zdemontowane obydwie misy, umyte, wyczyszczone. Zdemontowana pompa została oleju. Wymieniona pod pompą jest uszczelka, słuchajcie, do pompy próżniowej, do pompy wakum. Nową należy założyć. O-ring smoka. O-ringu smoka do tego silnika nie kupicie. Jest to część sprzedawana razem z pompą. Można go dobrać, wystarczy zamówić sobie pod odpowiedni wymiar i o-ring widonowy. Co dalej? Montujemy napęd pompy oleju. 2 ślizgi, łańcuch, koło ze śrubą. Nowe, skręcamy odpowiednią siłą. Mamy misy już umyte, wyczyszczone i to wszystko już jest skręcone. I co będziemy dalej montowali? Zakładamy nowiutki rozrząd. Ściągniemy go ze stojaka, postawimy go na stole. Wszystkie części mamy rozłożone tutaj. Wszystko jest z oryginału. Mamy tutaj kompletny rozrząd i te części na tą chwilę kosztowały 12 000 zł. Jeżeli wchodzi w skład, jeżeli będziecie zakładali nowy rozrząd, pamiętajcie o wszystkich śrubach, o kołkach, od ślizgów. To wszystko należy założyć nowe. To wszystko wchodzi w skład rozrządu. Także ściągamy, demontujemy silnik ze stojaka, stawiamy na stole, zakładamy nowiutki rozrząd, na co warto jeszcze zwrócić uwagę. Bardzo często w tych silnikach dochodzi do zatarcia wałków rozrządu. Także jeżeli już macie taki silnik i prowadzicie jakiś serwis, naprawę, najpierw odkręćcie tutaj tą stopkę i zwróćcie uwagę, czy te wałki tutaj, w szczególności wałek wydechowy, nie jest zatarty i czy nie jest wytarta obudowa. Jeżeli tu jest wszystko w porządku,
możecie przystąpić do naprawy. Te wałki, koszt tych wałków wszystkich to jest jakieś 12 000. To wszystko oczywiście można kupić, ale to są niesamowite koszty. Te stopki również są wymienne. Tak, u nas jest wszystko w porządku, także ściągamy silnik, zakładamy nowiutki rozrząd z oryginału, synchronizuję to wszystko, ustawiam tak, jak być powinno. Założymy tylnią obudowę silnika, rozrządu, tutaj przednią, zamkniemy ten silnik i przystąpimy do uszczelniania, do składania tutaj między głowicami, czyli nowa uszczelka, nowa chłodnica olejowa, zawory wszystkie, wyczyszczony kolektor dolotowy, składamy to, zakładamy instalację elektryczną, skrzynię biegów i montujemy do karoserii. Silnik na stole krzyżowym, zdjęty ze stojaka i demontujemy właśnie łańcuchy rozrządu. Z tamtej strony możemy przejść, mamy już zamontowany napęd pompy oleju, ślizg, napinacz, łańcuch, koło zębate oraz śruba. Nowa uszczelka i to wszystko zaraz zostanie zakręcona na to pokrywa, która została umyta razem z uszczelniaczem. Co do rozrządu. Jak widzicie, mamy zdemontowany wałek balansujący. I zaraz Wam pokażę, do jakiego zużycia dochodzi. Tutaj mamy taką płytę aluminiową w tym miejscu i dochodzi do wytarcia. Zobaczcie, bardzo duże wytarcie. Wałek, nie dość, że to wióruje, to wałek dostaje bardzo dużego luzu osiowego i puka. Przychodzi płyta poprawiona, to jest aluminium. Ktoś stwierdził, że jednak to nie wytrzymuje i przychodzi płyta poprawiona stalowa, także przy wymianie rozrządu jak najbardziej warto zwrócić na to uwagę, czy nie macie tutaj wypracowania i nadmiernego luzu. Co do rozrządu. Rozrząd zużyty, ślizgi, proszę bardzo, to się wszystko rozpada. Także powycierany, wymieniamy łańcuchy, kołki ustalające, wszystkie śruby, koła pośrednie, regulujemy luz, słuchajcie, międzyzębny. Tutaj na tych kołach pośrednich jest regulowany luz międzyzębny, między tym kołem a tym. Tutaj mamy kompensatory luzu. Tak jak wcześniej pokazywałem, wałki nie są zatarte. Tak? Także teraz zakładamy nowe łańcuchy rozrządu. Synchronizujemy cały rozrząd i zakładamy pokrywę rozrządu. Balansujący, słuchajcie, z tą płytą montażową wymienioną na stalową mamy już zamontowane. I to jest już wszystko skręcone. Słuchajcie, mamy również nowiutki rozrząd i to mam tutaj wszystko założone z oryginału. Wymieniony został o-ring pod pompą wysokiego ciśnienia, żeby nie było żadnych wycieków. Do tego chłodnica olejowa, zawór pneumatyczny, zestaw naprawczy tutaj tego termostatu, który znajduje się zaraz obok przystawki olejowej, którą również założyliśmy nową. Co dalej? Może trochę danych, jak to wszystko poskręcać i jaką siłą. Słuchajcie, wszystkie śruby, które trzymają koła zębate tutaj, na wałku balansującym i te koła pośrednie na wałkach rozrządu, to jest siła 23 Nm. Co do kołków ustalających, kołki ustalające kręcimy na 5 Nm 45 stopni, a wszystkie śruby M6, które przytrzymują napinacze, jest to 5 Nm 90 stopni. Tak? Co do koła pompy wysokiego ciśnienia. I ta nakrętka jest przykręcona siłą 70 Nm. Jak tutaj tak dokręcicie, na pewno będzie to wszystko w porządku. Co dalej? Zakładamy, umyliśmy już całą płytę tutaj od rozrządu, także montujemy pokrywę rozrządu teraz. I do montażu pokrywy rozrządu przychodzą śruby aluminiowe, które należy również zamontować nowe. I tak zrobimy, także montujemy pokrywę. CRTD poskładane. Turbina po regeneracji, tam mamy DPF-a po regeneracji, słuchajcie, nowiutki rozrząd, chłodnica oleju, wszystkie uszczelki, uszczelniacze, mamy już to wszystko zmontowane ze skrzynią, wyczyszczone i teraz co dalej? Unosimy to na żurawiu do góry i wkładamy zaraz do karoserii, tak? Także niebawem pierwsze odpalenie. W następnym etapie co zrobimy? Szczytamy oprogramowanie ze sterownika silnika, przywrócimy do oryginału i podniesiemy ciśnienie oleju. Silnik w Audi już jest zamontowany, wszystko wróciło na swoje miejsce. I co dalej? Bo to jeszcze przecież nie koniec. Mamy podłączony stabilizator napięcia, który utrzymuje nam stałe napięcie na poziomie 13,7 V, ponieważ przymierzamy się do programowania sterownika silnika. A co będziemy robić? Już Wam zaraz wszystko opowiem. Mamy już plik gotowy. Zajmiemy się teraz podniesieniem ciśnienia oleju. Ale
Samo podniesienie ciśnienia oleju też nie rozwiązuje problemu, słuchajcie. Podniesiemy te ciśnienie w granicach 1,5-1,6 bara na rozgrzanym silniku. Podniesiemy też próg ostrzegania, bo te silniki się zacierają, dopiero pokazują sprawdź olej. Podniesiemy ten próg, żeby on ostrzegał o zbyt niskim ciśnieniu oleju i on będzie wynosił gdzieś około 0,8 bara, a teraz mniej więcej jest gdzieś to wszystko na 0,3-0,4 ustawione. Także tutaj on będzie poniżej 0,8 bara, będzie już sygnalizował, że ma zbyt niskie ciśnienie oleju i będzie zmodyfikowane ciśnienie oleju względem obrotów oraz obciążenia silnika. Słuchajcie, bierzemy się za programowanie. Stabilizator napięcia podłączony, mamy podłączonego flexa, plik z oprogramowaniem już jest gotowy. Jesteśmy podłączeni i zaraz będziemy wszystko wgrywali. Co jeszcze? Oprócz podniesienia tego ciśnienia oleju rozwiążemy problem z AdBlue. Dobrze, wgrywamy, słuchajcie, ładujemy mapę. Odnaleźć. Jest. Podmieniamy plik. Co warto jeszcze, słuchajcie, dodać? Najpierw żeśmy zaktualizowali mapę, oprogramowanie sterownika, dopiero go żeśmy odczytali i z tego tutaj żeśmy wyszli, tak? Także ten SCR i te podniesienie ciśnienia oleju dopiero teraz robimy, bo widać tutaj, że ten sterownik silnika już był 2 razy gdzieś programowany. To widać tutaj w tej sekcji przez złącze OBD, bo jeżeli ktoś robił to po benchu, to tego nie będzie widać. Także zaraz pierwsze odpalenie, odpalamy auto. Co będzie robione w następnym etapie? Słuchajcie, odczyt błędów i wszystkie adaptacje. Mieliśmy regenerowany filtr cząstek stałych, należy go przypisać. Czujnik różniczy ciśnienia filtra cząstek stałych również wszystkie resety, adaptacje zostaną porobione. Zmontujemy, złożymy auto do końca, wymienimy filtr paliwa jeszcze i zaczynamy jazdy testowe. Widać tutaj mapa nam się wgrywa i co chciałem Wam jeszcze, słuchajcie, powiedzieć, a dlaczego my ściągamy mapę, robimy najpierw aktualizację sterownika silnika, ściągamy mapę wirtualną i dopiero z tego wychodzimy. Słuchajcie, 90% tych wszystkich samochodów jest pomodzone, są bułgarskie tuningi, także lepiej wyjść z oryginału, zrobić to tak, jak być powinno zrobione i auto będzie chodziło bezawaryjnie, tak? Także zaraz skończymy wgrywanie i zaraz będzie pierwsze odpalenie. Słuchajcie, mamy sukces, rozłączamy się, mapa wgrana. Jeszcze auta nie palimy, nie odpalamy. A dlaczego? Stabilizator napięcia musimy odłączyć. Odłączymy stabilizator napięcia i dopiero autko uruchomimy. Także odłączamy wszystko. I dopiero teraz możemy bezpiecznie auto odpalić. I zaraz odczyt błędów zrobimy. Jak myślicie? Da się uruchomić? I teraz sobie odczytamy błędy i zobaczymy, sprawdzimy sobie te ciśnienie oleju, czy faktycznie nam wzrosło. Ja Wam tam wcześniej, we wcześniejszych filmach pokazywałem, że te ciśnienie oleju wynosiło, około, nie około, 1 bar, tak? 2 bary na komputerze minus ciśnienie atmosferyczne, to tam mieliśmy tego ciśnienia 1 bar. Czy silnik był ciepły, czy olej był rozgrzany do 90, czy był nierozgrzany, to ciśnienie było na wolnych obrotach mniej więcej 1 bar. A zobaczymy teraz jest silnik zimny. To było tak naprawdę pierwsze odpalenie po złożeniu tego rozrządu. I zobaczymy, na ile to ciśnienie wzrosło na zimnym. Później silnik rozgrzejemy i zobaczymy, czy to ciśnienie faktycznie się utrzymuje, tak? Najpierw odczyt błędów, bo tych błędów tutaj będzie mnóstwo. Tak, zeskanujemy wszystko.
resety, adaptacje, następnym etapie przeprowadzę i dopiero mówię, będzie można auto odpalić i rozgrzać. Tak jak mówiłem wcześniej, zobaczcie, mnóstwo błędów. To zaraz zostanie wszystko usunięte. Zobaczymy. Dobrze, wyczyścimy. Tutaj mieliśmy problem z filtrem cząstek stałych, także ten błąd, dopóki nie usuniemy, nie zrobimy adaptacji filtra cząstek stałych, ten błąd w silniku, w sterowniku silnika będzie nam tutaj zalegał. Ale jeszcze chwilę. Usuniemy i chcę zobaczyć finalnie, na ile to ciśnienie nam tutaj wzrosło w tym silniku oleju. Ale mogę Wam od razu powiedzieć, że silnik chodzi cicho. Wcześniej przed naprawą strasznie łozgotało, terkotał strasznie głośno i to było słyszalne właśnie u góry silnika. Już na tą chwilę wiem, że ten silnik chodzi o dużo lepiej, dużo ciszej. Błędy usunięte, silnik odpalony. Wchodzimy sobie w sterownik silnika. Cichutko chodzi, mruczy ta fałeczka teraz. Zaraz tam pójdziemy. Czytaj strumień danych, tak. Ja mam już tam zaznaczone. I zobaczcie, temperatura oleju silnikowego 32 stopnie, tak. I ciśnienie 2,6 bara, minus 1 bar zawsze do tego, co nam pokazuje, bo to jest liczone od ciśnienia atmosferycznego, czyli wzrosło nam z 1 bara na 1,6 bara oraz jest zmienione ostrzeganie o zbyt niskim ciśnieniu oleju z 0,3 przesunięte na 0,8 bara i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, poprawione ciśnienie oleju względem obrotów i obciążenia. Może ja teraz zrobię wszystkie adaptacje, żeby to chodziło poprawnie i rozgrzejemy ten olej do 90 stopni. Zobaczymy, jaki finalnie będziemy mieli ciśnienie i czy to faktycznie się utrzyma. Rozgrzałem, olej do 89 ponad stopni. Słuchajcie, o 0,7 stopnia już tutaj się nie będziemy kłócili. Jak wygląda sprawa z ciśnieniem oleju? Cały czas ciśnienie oleju utrzymuje się na 1,6 bara. Petarda, słuchajcie, petarda i już Wam pokazuję, mam nadzieję, że na nagraniu będzie to słychać. Ten silniczek w porównaniu do tego, jak chodził wcześniej, teraz dosłownie mruczy. Będzie to ciężko oddać na nagraniu, jak ten motor pracuje, ale naprawdę petarda, słuchajcie. Na dzisiaj już jest koniec, zamykamy warsztat, już jest późno, jutro składamy resztę, zakładamy koła, osłony, dolewamy płynu chłodniczego, sprawdzamy stan oleju, tak. Jeszcze, tak, wymieniamy filtr paliwa, resety, adaptacje mamy już zrobione, nie ma żadnych błędów, to zaraz możemy też sprawdzić. Proszę bardzo, nie ma błędów, tak, także jutro przystępujemy do testów drogowych. Audi skończone, jest objeżdżone, zrobiliśmy 110 km tym samochodem. I co do ciśnienia oleju, słuchajcie, pokażę może. 97 stopni, tutaj ten silnik przy normalnej jeździe trzyma temperaturę oleju w granicach 100-104 stopni i mamy ciśnienie oleju, słuchajcie, przy takiej temperaturze 1,57 bara. Ciśnienie wzorowe, silnik chodzi bardzo ładnie, wyciszył się, warto również dodać. Mamy już tutaj klienta, który przyjechał po odbiór, możecie go poznać. Jak chodzi auto? Bardzo pięknie. Także słuchajcie, temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.